Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie budowa na sezon 6 gry Diablo 4, łotr pod salwę i nową umiejętność, która będzie dostępna w sezonie 6 gry Diablo 4, taniec noży. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na film. To rozpoczynam od mojego paska umiejętności. Używam w sumie 6 umiejętności. Moją pierwszą umiejętnością to jest moc specjalna Klon Cienia. Dzięki tej umiejętności uzyskuję klon cienia, który zadaje równowartość 60% moich obrażeń. Zyskuję dzięki temu ukrycie i nieustępliwość. Moja druga umiejętność to jest umiejętność główna salwa. Mam ją na randze 8, z czego udział przedmiotu to jest 3, czyli to jest moja główna umiejętność zadająca największe obrażenia oraz odsłaniająca wrogów na 2 sekundy, a odsłonięci wrogowie otrzymują obrażenia zwiększone o 20%. Moja trzecia umiejętność to jest umiejętność dostępna w sezonie 6 gry Diablo 4, taniec noży. Jest to umiejętność zwinności, napaści, jest możliwość nasycenia tej umiejętności. Dzięki tej umiejętności otrzymuję premię do szybkości ruchu, do szansy na unik, zadaję dodatkowo obrażenia, spowalniam trafionych wrogów i każdy odskok gwarantuje mi 4 ładunki tańca noży. Podczas podtrzymywania tej umiejętności zużywam każdy dostępny ładunek. Czas odnowienia takiego ładunku to jest 1 sekunda. Moja czwarta umiejętność to jest nasycenie trucizną, czyli nasycam broń śmiercionośną trucizną. Moje umiejętności nasycone trucizną mają szansę na skrócenie czasu odnowienia tej umiejętności. Moją piątą umiejętnością jest trująca pułapka, czyli tworzę pułapkę, która się uzbraja po 1,25 sekundy i kiedy wróg znajduje się w zasięgu tej pułapki, pułapka się aktywuje i zadaje określoną ilość obrażeń od zatrucia w ciągu 9 sekund i jednocześnie mogę mieć 4 uzbrojone pułapki. Dzięki modyfikatorom tej umiejętności zadaję obrażenia od trucizny zwiększone wszystkim wrogom stojącym na terenie tej trującej pułapki i przy aktywacji ta pułapka powala wrogów na 1,5 sekundy. Moją szóstą umiejętnością jest granat dymny, czyli rzucam dymną mieszankę, która zadaje obrażenia i powoduje oszołomienie wrogów na 4 sekundy. Dzięki modyfikatorom wrogowie trafieni przez granat dymny odnoszą ode mnie obrażenia zwiększone o 25% przez 5 sekund. Oraz granat dymny zadaje obrażenia od trucizny. Moje podstawowe statystyki to moc ataku 10119, pancerz 1216, moje zdrowie 5497. Najważniejszy współczynnik dla łotra to jest jego zręczność. Moja zręczność to 3441. Mój ekwipunek, czyli oblicze Andariel, to jest starożytny, mityczny, unikatowy hełm. Przy doskonaleniu powinniście się skupić na pierwszym afiksie, czyli dodatkowe punkty do wszystkich współczynników. Kamienie mam tutaj szmaragdy, czyli otrzymuję plus 300 do zręczności. Starożytny, mityczny, unikatowy napierśnik, potęga Tyrella. Doskonalenie 2 razy do redukcji obrażeń, czyli i raz do maksymalnej odporności na wszystkie żywioły. W napierśniku mam umieszczone runy, czyli moja runa rytuału, czyli muszę 100 razy unieruchomić, ogłuszyć, powalić lub zamrozić wroga. W tym momencie użyję umiejętności okrzyku wojennego barbarzyńcy. Rękawice to unikatowe rękawice. Podczas testów nie zdobyłem starożytnych, legendarnych rękawic, wobec czego te rękawice mogłem ulepszyć tylko raz i przy doskonaleniu powinno wyjść 3 razy zwiększony afiks szansy na szczęśliwy traf. Moje spodnie to są starożytne, legendarne spodnie, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do pancerza. Afiksy uzyskane dzięki hartowaniu to szansa na zamrożenie oraz plus 3 do pasywnej umiejętności pokłosie. Spodnie naznaczyłem zaciemnionym aspektem, czyli to jest aspekt oparty na szczęśliwym trafie. Trafienia krytyczne mają maksymalnie 65% szans na przywołanie darmowego cienia z mrocznego całunu. Kamienie jakie mam, diamenty, czyli
otrzymuje plus 100 do wszystkich współczynników. Moje buty to starożytne, legendarne buty, afiksy do zręczności, do szybkości ruchu, plus 4 do umiejętności zwinności, czyli do umiejętności taniec noży. Dzięki hartowaniu uzyskałem afiksy do szansy na ogłuszenie oraz do szybkości ruchu. Buty naznaczyłem aspektem szkodliwego lodu, czyli wyziębieni wrogowie zatruci przez nasycenie trucizną będą dodatkowo wyziębiani o 20% na sekundę. Co więcej, zadaje 40% dodatkowych obrażeń od trucizny zamrożonym wrogom. Moja broń to jest starożytny, legendarny łuk, afiksy do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń z upływem czasu, czyli do obrażeń od trucizny, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, bardzo ważne, szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisków salwa oraz, również ważne, dodatkowe obrażenia za każdy cień mrocznego całunu. Doskonalenie, jakie tutaj powinno być najlepsze, powinienem uzyskać 3 razy zwiększenie afiksu o 25% do obrażeń za każdy cień mrocznego całunu. Łuk naznaczyłem aspektem pełzającej śmierci, czyli zadaje wrogom obrażenia z upływem czasu zwiększone o 40%. Wszyscy nieustępliwi wrogowie i zamroczeni bossowie odnoszą obrażenia z upływem czasu zwiększone o 80%. W łuku umieściłem 2 runy, czyli używam niepodtrzymywanej umiejętności głównej, w moim przypadku salwa. Po 20 użyciach użyję umiejętności druida, petryfikacja. Mój amulet to starożytny, legendarny amulet, afiksy do zręczności, plus 4 do pasywnej umiejętności nadużycie i plus 3 do umiejętności złośliwość. Afiksy uzyskane dzięki hartowaniu to do całkowitego pancerza i do obrażeń za każdy cień mrocznego całunu. W tym przypadku doskonalenie również 3 razy do obrażeń za każdy cień mrocznego całunu. Amulet naznaczyłem aspektem rozgałęzionej salwy, czyli zwiększone obrażenia od salwy. Mój pierścień, starożytny, legendarny pierścień, afiksy do zręczności, maksymalnego zdrowia, szybkości ataku, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, redukcja czasu odnowienia, mroczny całun i obrażeń za każdy cień mrocznego całunu. W tym przypadku również doskonalenie na obrażenia za każdy cień mrocznego całunu. Pierścień naznaczyłem niezwykle szybkim aspektem, czyli strzały salwy przebijają jednego wroga i szybkość ataku salwy jest zwiększona o 30%. Mój drugi pierścień to jest mityczny, unikatowy pierścień, pierścień bezgwiezdnej nocy. Tutaj doskonalenie w przypadku Łotra powinno mi wyjść 3 razy do szansy na szczęśliwy traf. Moja broń to starożytny, legendarny sztylet do zręczności, do maksymalnego zdrowia, do obrażeń z upływem czasu, afiksy uzyskane dzięki hartowaniu, szansa na dwukrotne wystrzelenie pocisków salwa, do obrażeń za każdy cień mrocznego całunu. Ten sztylet naznaczyłem aspektem rozsadzającego jadu, czyli umiejętności nasycone trucizną tworzą toksyczną kałużę, która zadaje znajdującym się w niej wrogom określoną ilość obrażeń. I kiedy ja stoję w tej kałuży, moja umiejętność nasycona trucizną nie ma czasu odnowienia ani limitu ładunków. Moja ostatnia broń to unikatowy sztylet. Doskonalenie mogłem tutaj zrobić tylko raz. Nie uzyskałem podczas testów starożytnego unikatowego sztyletu. Doskonalenie powinno mi wyjść raz do orzeźwienia i 2 razy do zręczności. Dzięki temu, że posiadam ten miecz na wyposażeniu, tworzę podatny na ataki totem cienia na 6,3 sekundy i wszelkie odniesione przez ten totem obrażenia są przenoszone na otaczających go wrogów z efektywnością 20%. I mogę mieć tylko jeden aktywny totem. Teraz moje specjalizacje. Wybrałem przygotowanie. Po zużyciu 75 punktów energii skraca się mój czas odnowienia umiejętności specjalnej, czyli tej umiejętności klon cienia i umiejętności specjalne resetują pozostałe czasy odnowienia i dają 15% do redukcji obrażeń na 10 sekund. Teraz moje drzewko umiejętności. Z umiejętności podstawowych mam wybraną ranę kłutą, wzmocnioną ranę kłutą i fundamentalną ranę kłutą. W umiejętnościach głównych
salwę przyznałem 5 punktów, wzmocnioną salwę 1 punkt i ulepszoną salwę 1 punkt. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych mam solidność, czyli redukcja obrażeń z bliska jest zwiększona. Z umiejętności zwinności mam wybrany taniec noży, przyznałem 1 punkt, mam na randze 5, czyli udział przedmiotu 4, wzmocniony taniec noży i zdyscyplinowany taniec noży. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach zwinności na +3 mistrzostwo broni, +3 niestabilne eliksiry, +1 błyskawiczny gambit i +3 balestra. Czyli to jest umiejętność dostępna dopiero w 6. sezonie gry Diablo 4, czyli po wykonaniu odskoku zadaje 12% więcej obrażeń przez 4 sekundy. W umiejętnościach podstępu mam wybraną umiejętność Mroczny Całun na +5, dlatego że dzięki aspektowi, który mam na spodniach, wszystkie moje trafienia krytyczne mają 65% szans na przywołanie darmowego cienia z Mrocznego Całunu. +1 granat dymny, wzmocniony granat dymny i obalający granat dymny. Na +1 trującą pułapkę, wzmocnioną trującą pułapkę i obalającą trującą pułapkę. Z umiejętności podstępu pasywnych wybrałem na +2 zwinność i +1 odskakiwanie. Nadużycie mam na randze 7, z czego udział przedmiotu jest 4, to jest dzięki temu, że posiadam amulet z +4 do nadużycia i złośliwość na randze 6, udział przedmiotu 3, też dzięki amuletowi mam +3 do złośliwości. W umiejętnościach nasycenia wybrałem nasycenie trucizną na +1, wzmocnione nasycenie trucizną i spojone nasycenie trucizną. Z umiejętności pasywnych na +3 przewagę alchemiczną, obezwładniające toksyny i zabójczy jad +3. Z mocy specjalnych wybrałem klon cienia i większy klon cienia. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych 1 na rozmach, +3 pokłosie, to jest tutaj przyznałem 2 punkty przepływ adrenaliny i 1 na orzeźwienie. Z kluczowych mocy pasywnych wybrałem alchemiczną domieszkę, to jest też nowa moc pasywna dostępna w sezonie 6 gry Diablo 4, czyli moje umiejętności nasycenia zyskują 182% krzepkości. Zadawanie 3 różnych typów obrażeń niefizycznych gwarantuje alchemiczną domieszkę. Moje tablice mistrzostwa w sezonie 6 gry Diablo 4 można mieć maksymalnie 5 tablic mistrzostwa. Tablica podstawowa w gnieździe glifu mam umieszczony glif kontrola, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom, ograniczonej kontroli, z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to rozkwit, odporność, wprawa i skrytobójstwo. Moja druga tablica mistrzostwa to taniec śmierci, czyli użycie umiejętności mobilności lub podstępu zwiększa obrażenia od mojej następnej umiejętności o 50% razy. W gnieździe glifu umieściłem glif tropienie, czyli dodatkowe obrażenia zadawane wrogom w stanie zatrucie. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to zabójca olbrzymów, awanturnictwo, tropicielstwo, akrobacja i skrywacz. Moja trzecia tablica to bez świadków, czyli moje umiejętności specjalne, ten mój klon cienia, zadają obrażenia zwiększone o 10%. Premii do obrażeń zadawanych umiejętnością specjalną i przyznają tę premię wszystkim umiejętnościom na 10 sekund po użyciu. Moja aktualna premia 45% i maksymalna 45%. W gnieździe glifu mam umieszczony glif płynność, czyli otrzymuję dodatkową premię do wszystkich magicznych węzłów w zasięgu i gdy używam umiejętności zwinności, zyskuję obrażenia zwiększone o 10% i 15% premii do regeneracji energii na 6 sekund. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem, to ubój, chyżość i
skrytobójstwo. Moją czwartą tablicą mistrzostwa jest tablica wykorzystanie słabości, czyli trafienie odsłoniętego wroga ma do 60% szans na zwiększenie obrażeń o 1% na 25 sekund, o maksymalnie 25% razy. Przy 25 kumulacjach premia będzie trwać jeszcze 6 sekund, zanim się skończy. W gnieździe glifu mam glif skuteczność, czyli moje efekty umiejętności nasycenia są o 20% silniejsze. I mam premię do wszystkich rzadkich węzłów, czyli do fortelu i do skrytobójstwa. Z rzadkich węzłów, jakie jeszcze odblokowałem, to skrytobójstwo i odporność na zimno. Moją piątą tablicą mistrzostwa i ostatnią jest cios poniżej pasa, czyli zadaje obrażenia zwiększone o 5% za każdego pobliskiego wroga o ograniczonej kontroli. Maksymalna premia do obrażeń wynosi 25% razy. Jeżeli wywołam zamroczenie pobliskiego bossa, zyskuję maksymalną premię, czyli te 25%. W gnieździe glifu umieściłem glif zguba, czyli dodatkowe obrażenia od trucizny. Z rzadkich węzłów rozmyślność, przebiegłość, fortel i opieka. Czyli jak gram tą postacią, salwa, nasycenie salwy, ogłuszające granaty, które stawiają totem, tańczące noże, umiejętność specjalna, nasycenie i salwa. Umiejętność specjalna tworzy klon cienia, salwa, taniec noży, granaty ogłuszające stawiające totem cienia i salwa. Tutaj widzicie na moim łotrze krąży 5 mrocznych całunów. Widzicie te krążące całuny, które dają mi redukcję obrażeń i dodatkowe obrażenia. Taniec noży. Mogę go nasycić trucizną. Ogłuszające granaty stawiające totem, salwa. Umiejętność specjalna, jak pojawią się elity i po elitach. Doceniam to. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.